Czasem zmiany klimatu mają nieoczekiwany, pośredni wpływ na różne zwierzęta. Takim przykładem może być zimorodek, czyli powszechnie znany ptak nad wszystkimi rzekami prawie w Polsce, który ma coraz większe problemy z racji nowych drapieżników, które pojawiły się w naszym środowisku. Najbardziej groźnym z nich jest norka amerykańska, która znowu nie została tutaj przywleczona na skutek zmiany klimatu. To jest efekt hodowli masowych, ale przez to, że mamy tak łagodne zimy, sukces rozrodczy, lęgowy tej norki jest bardzo duży. Ona swobodnie w tej chwili potrafi sobie pokarm znaleźć, jest to bardzo sprawne zwierzę. Drugim takim zwierzęciem jest szoppracz, który również się w Polsce pojawił. I to właśnie, że ten łagodniejszy klimat zimowy umożliwił zwierzętom, które dawniej były hamowane, rozwój, powoduje, że będą pewne zachwiania w tej naszej faunie, do której jesteśmy przywiązani, która dotychczas była pozbawiona takiej presji drapieżników, których kiedyś tutaj nie było. Na Bałtyku praktycznie występuje tylko jeden gatunek, który rzeczywiście wymaga niskich temperatur, a przede wszystkim śniegu i stałej pokrywy lodowej. To jest foka obrączkowana, jest to relikt polodowcowy na Bałtyku i nieduża populacja w tej chwili występuje w Zatoce Błotnickiej, trochę w Szwecji, trochę w Finlandii. I to jest jedna z nielicznych fok, które potrafią rodzić młode tylko w jamach śnieżnych na stałym lodzie, który tworzy się zimą. I to już wiadomo z Arktyki, że w tych miejscach, gdzie lodu ubyło, foki obrączkowane znikają stamtąd. One nie są w stanie przystosować się do takiej zmiany i rodzić młodych na przykład na skałach, tak jak inne gatunki fok, które były na plażach. Czyli to jest prawie na pewno gatunek, który razem z postępującym zanikiem lodu na Bałtyku będziemy tracić, co nie jest taką katastrofą ostateczną, ponieważ w Arktyce wciąż jest jej bardzo dużo i będą na pewno miejsca, gdzie lód się zimą będzie tworzył, natomiast stracimy ją dla Bałtyku. Wiele gatunków, które dawniej występowały tylko na południu Europy, przesuwa się w naturalny sposób na północ, one po prostu idą razem za wyższą temperaturą. I nawet chodząc na spacery w lasach trójmiejskich można spotkać takie zwierzę, które kiedyś było sensacją tropikalną w Polsce. To jest piękny pająk tygrzyk, taki żółty, w czarne paseczki. W tej chwili już dość pospolity, a mniej więcej 20 lat temu dotarł do Polski, zaczął ten marsz razem z ocieplającym się klimatem. Takich zwierząt, głównie małych, jest mnóstwo. To są przede wszystkim owady, które są drobne, szybko się przemieszczają, jest ich dziesiątki tysięcy gatunków. Ja się identyfikuję bardzo silnie z tym, że jestem morskim przyrodnikiem. Ogromną większą część mojego wolnego czasu i zawodowego spędzam albo nad morzem, albo na morzu. I to, co zmiana klimatu przynosi, co mnie dotknie osobiście boleśnie, to jest przede wszystkim brak lodu na morzu. Wiele razy miałem okazję, zarówno w Arktyce, gdzie spędzam dużo czasu, jak i na Bałtyku, robić dłuższe i krótsze podróże na nartach zimą, po śniegu, po solidnej pokrywie lodowej. Przechodziłem przez zamarznięty Zalew Wiślany, biwakowałem na Zatoce Puckiej. Zdarzało mi się, kiedy pracowałem na stacji morskiej w Helu, były takie zimy, kiedy chodziłem z Rewy na Hel, nie dosłownie do miasta Hel, ale do Kuźnicy po lodzie. I to były takie miejsca i takie sytuacje, które są właściwie w Polsce niepowtarzalne, ponieważ zamarznięte morze daje szczególnie jak jest lekko zamglona pogoda, daje taką perspektywę jak w dalekich, dzikich krajach, że widzi się horyzont, gdzie nic nie ma. Żadnych instalacji, dróg, kominów, innych ludzi, niczego, tylko rzeczywiście jest się samemu z przyrodą, na którą w dodatku trzeba uważać, bo ten lód jest raz cieńszy, raz grubszy, czyli trzeba dość rozumnie po tym lodzie chodzić. I to jest coś, co znika. Oczywiście można to zastąpić pływając łódką po morzu. Dalej można być samotnym na morzu w łódce, ale to nie jest to samo. Na lodzie można było rozbić biwak, położyć tam sobie namiot, przespać się w dobrym śpiworze, rano sobie rozpalić prymus, odgrzebać namiot ze śniegu i iść dalej. To były doświadczenia mojej młodości, które były fantastyczne. Bardzo je sobie cenię. Teraz, żeby coś takiego przeżyć, muszę jeździć do Szwecji albo na Spitsbergen. Nie sądzę, żeby mi się zdarzyło jeszcze raz w Polsce taki biwak lodowy na Zatoce czy na Zalewie Wiślanym przeżyć. I tego mi będzie brakowało.